Cześć, witajcie na kanale Krukowiak. Dziś kontynuujemy temat opryskiwaczy, a tak naprawdę samego sterowania opryskiwaczem. Wcześniej omówiliśmy sobie zawory manualne, elektrozawory, omówiliśmy sobie najprostszy komputer jako to urządzenie, które utrzymuje dawkę. Niezależnie od chwilowych zmian prędkości, komputer nam utrzyma dawkę. To mówiliśmy na przykładzie prostych komputerów, ale co w przypadku maszyn większych, maszyn, które są bardziej skomplikowane, potrzebują bardziej zaawansowanych systemów. Mówimy tu o osiach skrętnych lub zaczepach skrętnych, mówimy o bardziej wymagających belkach hydraulicznych, których potrzebujemy większą ilość hydrauliki obsłużyć, ale również, co jest ważne, przy większych szerokościach roboczych przydałoby się nam automatyczna kontrola po to, aby na przykład wyłączyć oprysk lub go włączyć, ponieważ przy dużych szerokościach roboczych 30-36 metry, tam potrzebujemy większą ilość sekcji. Potrzebujemy sekcji 7, 9, niektórzy dobierają nawet do 13 sekcji, wybierają indywidualne rozłączanie sekcji i tutaj ważne jest to, że musimy mieć komputer, który to wszystko ogarnie. Tak jak mówiliśmy, prosty komputer tego nie zrobił, bo mieliśmy 5 sekcji, mieliśmy ubogą hydraulikę, ale dzisiaj w tym odcinku skupimy się na komputerze, który oferuje coś więcej, a mowa tu o komputerze Bravo 400. A czym tak naprawdę się wyróżnia Bravo 400 na tle wcześniej omawianego Bravo 180? To, co widzimy z bliska, czyli dużo większy wyświetlacz, ponieważ jest to komputer z nawigacją, więc ta nawigacja również nam pokazuje, jak mamy jeździć, wspomaga nasze prowadzenie maszyny, ale również pokazuje, co dzieje się z opryskiwaczem na polu, czyli kiedy włączamy, kiedy rozłączamy sekcję, w którym miejscu pola się znajdujemy, dlatego ten monitor musi być większy. Ale żeby komputer z nawigacją w pełni mógł działać, to nie tylko jest sam monitor większy, ale jeden z ważniejszych elementów całego systemu jest to antena do GPS-u. Ja może odłożę sobie komputer, ponieważ antena do GPS-u jest to odbiornik montowany na dachu ciągnika, na dachu kabiny traktora ciągnika i chodzi nam o to, żebyśmy z poziomu komputera mógł odbierać sygnały GPS. I teraz wielu klientów, nawet wybierając opryskiwacz, obawia się tego, że będzie musiał płacić jakieś abonamenty. Nie, w przypadku opryskiwacza, w przypadku jego podstawowej pracy, czyli włącz, wyłącz sekcje, które są tak naprawdę odcinkami nawet kilkumetrowymi, w zupełności wystarczy darmowy sygnał GPS o dokładności około 25 cm. Więc tutaj, jeżeli mówimy o urządzeniu, mówimy o zakupie danych urządzeń, mówimy o wersji, takiej powiedział, podstawowej wersji standardowej, czyli mówimy o monitorze, czyli tym odbiorniku jako sygnału GPS, mówimy o antenie, mówimy o tej elektronice, która jest na opryskiwaczu, o jej podstawowych parametrach, a o rzeczach dodatkowych, o które możemy wzbogacić dany komputer, omówimy sobie w dalszej części filmu. Więc jeżeli chodzi o sam monitor, podobnie jak to mieliśmy w przykładzie Bravo 180, mamy konsolę, dzięki której możemy ręcznie włączyć, wyłączyć oprysk. Wtedy, kiedy na przykład zaczynamy pracę, kiedy dojeżdżamy do słupa i musimy ręcznie ten zabiegiem sterować. Mamy sekcje i tu w przypadku tym mamy 7 sekcji zamontowanych na opryskiwaczu. Komputery Bravo 400 dostępne są od standardowo tych 5 najmniejszej ilości sekcji poprzez 7 do nawet 13. Tu wtedy, kiedy mamy 5 lub 7 przełączników, oznacza, że mamy 5 lub 7 sekcji. W modelu, kiedy mamy sekcji więcej, na przykład 9, 11 lub 13, nie mamy już poszczególnych rozłączanych sekcji, tylko mamy 3 klawisze od zamykania sekwencyjnego, od lewej, od prawej lub sekcji środkowej, co pokażemy również na przebitce jako zdjęcie samego konsoli sterującej. I mamy drugi rząd przełączników od hydrauliki. Tutaj ze względu na to, że te komputery są bardziej rozbudowane, jest możliwość rozbudowy tej hydrauliki do takich wymogów, jak wymaga tego opryskiwacz. To, co w Bravo 180 były tylko 3 funkcyjne i 2 do składania, tu już mamy 4, a nawet możemy mieć ich więcej. Ale wracając do istoty, czyli samego monitora. Na monitorze widzimy, co się dzieje teraz w czasie pracy, czyli tak naprawdę kiedy jedziemy, widzimy parametr pracy, jaka jest zadawkowana, jaka jest zaprogramowana dawka cieczy, a jaka jest aktualnie wypryskiwana. Ponieważ stoimy stacjonarnie na podejście, tutaj na hali prób, maszyna nie wykonuje zabiegu, pracuje w trybie demo, więc tylko nam sugeruje, jaka jest zalecana, czy jaka jest zaprogramowana dawka. Drugi z parametrów, jaki widzimy, to jest, jaki rodzaj dyszy użyliśmy. To też sobie możemy zaprogramować i sobie wymieniać, gdybyśmy chcieli później bardziej zaawansowane systemy oferować. Jaką powierzchnię opryskaliśmy, prędkość, z jaką się poruszamy, ciśnienie pracy, jakim pracujemy. Tu niestety jest demo, więc tego nie wyświetla. I ilość cieczy, jaka nam pozostała w zbiorniku. Czyli te podstawowe parametry pracy, które widzimy na bieżąco, wyświetlane jest to tutaj cały czas. I teraz wybierając komputer Bravo 400, czego najbardziej oczekujemy? Przede wszystkim tego, że kiedy wykonujemy zabieg, kiedy dojeżdżamy do uwrocia, kiedy wjeżdżamy na kliny, komputer sam rozłączy nam oprysk po to, żebyśmy, kiedy pracujemy w nocy, nie widzieli, co się dzieje z belką, nie widzieli tego, w jakim stopniu było nałożenie. Możemy w każdej chwili to sobie skonfigurować, możemy sobie pozmieniać, możemy ustawić przyspieszenia. I to wszystko możemy robić w menu serwisowym. I tak jak tu widzimy, belka dojeżdża nam pod kątem i automatycznie już nam rozłącza poszczególne sekcje. Sekcji jest 7, wielkość sekcji możemy sobie definiować.
Ilość sekcji możemy sobie również przy wyborze opryskiwacza skonfigurować tak, aby te sekcje były najmniejsze, wtedy ten komputer najszybciej zareaguje, największe oszczędności nam będzie wprowadzał. Bardzo często spotykamy się z pytaniem, dlaczego takie komputery zaawansowane, bo wielu klientów, zwłaszcza tej, bym powiedział, starszych, obawia się tego, że to będą bardzo zaawansowane systemy, będą mieli trudności z korzystaniem z tych komputerów. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze, każdy opryskiwacz wyposażony w komputer, niezależnie od tego, czy z GPS-em czy bez, będzie uruchomiony przez nasz serwis, czyli autoryzowany od nas z fabryki. Najważniejsze jest to, że podczas uruchomienia będzie przeprowadzony klient przez cały instruktaż tego, jakim komputerem się obsługiwać, ale również, co ważne, nasz serwisant może zaprogramować te parametry pracy, które klienta najbardziej interesują. Począwszy od dawek, wydatkowania, wszystkie czujniki będą już skalibrowane. I co najistotniejsze, zwłaszcza osoba, która się tego boi, niech się na tym skupi. Po pierwsze, mamy komputer wyłączony, dojeżdżamy sobie na pole, uruchamiamy komputer, przytrzymujemy klawisz Escape, komputer się uruchamia i najważniejsze jest to, że on już na dzień dobry sprawdza sobie wszystkie systemy, czyli wszystkie połączenia elektroniki, wszystkich tych tak zwanych czarnych skrzynek, wszystkie czujniki, które były zaprogramowane, on weryfikuje i wykrywa, więc upewniamy się, że to wszystko będzie działało i już kiedy komputer się uruchomi, będzie to wszystko już gotowe do pracy. I teraz mamy komunikat, co chcemy zrobić. Tak naprawdę nie kontynuujemy starej pracy, bo zaczynamy pracę na nowym polu, więc wybieramy sobie nowa praca. Komputer się pisał, czy zapisać stare ustawienia. Nie zapisujemy, bo one będą zawielały niepotrzebnie tylko pamięć. I teraz podczas wyboru już na dzień dobry możemy sobie zmienić najważniejszy parametr pracy, czyli po pierwsze dawkowanie, jakie chcemy. Wybieramy zmianę dawkowania, czyli OK. Ustawiamy sobie strzałeczkami to, co chcemy zmienić, czyli dawkę taką, jak będziemy z niej korzystali. Mamy 200 na przykład litrów na hektar i to w każdej chwili możemy zmienić, ale również możemy to mieć zaprogramowane w komputerze. Zatwierdzamy, zmieniamy, czy tu jak będziemy pracowali na niebieskim rozpylaczu, to w zupełności wystarczy. Możemy to zmienić, nie musimy, ale jeżeli chcemy również, zatwierdzamy OK, zmieniamy sobie strzałeczką na taki rozpylacz, jaki nas interesuje, czyli na przykład 0,25. OK, mamy zmieniony parametr, czyli dawkowanie najważniejsze, mamy zmienione, jakim rozpylaczem będzie pracowali. Zmienne dawkowanie nie stosujemy i powiem szczerze, niewielu klientów jest, które do tego etapu dotarło. Rozpoczynamy pracę, czyli zatwierdzamy OK. I to jest wszystko, co musieliśmy zrobić przy starcie, czyli uruchamiając, jeżeli nie zmienimy dawki, nie zmieniamy rozpylacza, to nawet tylko przechodzimy dalej, czyli zatwierdzamy OK. Kiedy zmieniliśmy, po pierwsze co zrobimy? Uruchamiamy, na początek musimy objechać pole dookoła, czyli uruchamiamy oprysk, uruchamiamy sekcję, komputer zaczyna nam pracować, pracujemy w trybie teraz automatycznym, dlatego też komputer wykrywa, że pompa nie pracuje, ale pomijamy to i jedziemy dalej. Wykonujemy zabieg, robimy obrys pola i tak naprawdę możemy sobie zaznaczyć punkt A, czyli powiedzmy na początku przy granicy jak jedziemy, ujeżdżamy kilka metrów, najlepiej sobie wyciągniemy całą średnią, czyli im ten dystans będzie dłuższy, też ta prosta średnia będzie lepsza. I dlaczego to robimy? Robimy to po to, aby według punktu A i punktu B komputer nam zaznaczył ścieżki technologiczne. I tak naprawdę pracując takim komputerem, nawet pryskając, kiedy rośliny nie wzeszły, kiedy nie mamy ścieżek przeschodowych, pryskając u góry rżyska, możemy się sugerować tym, jak komputer pracuje. U góry będzie nam pokazywał odchyłkę, jaką mamy do prawej, do lewej strony, jeżeli chodzi o zamierzonego toru jazdy. I w taki sposób objeżdżamy pole dookoła. Za każdym razem przy pierwszym obrysie będziemy musieli wyłączyć oprysk, zawracamy, robimy poprzecz, uruchamiamy, zawracamy. I później już za każdym razem, kiedy będziemy pracowali na przykład do pojechanego poprzecza, który wykonaliśmy zabieg, komputer automatycznie nam odetnie oprysk, zawrócimy i komputer automatycznie uruchomi oprysk, kiedy wjeżdżamy w ścieżkę technologiczną. To samo będzie na klinach, komputer będzie nam włączał, rozłączał oprysk na klinach. I to jest taki, powiedział, krótki przewodnik, jeżeli chodzi o to, żebyśmy nie bali się nawet tych bardziej zaawansowanych komputerów. Mówimy w tych podstawowych funkcjach, jakie chcemy oczekiwać, ponieważ to jest komputer dedykowany do opryskiwacza i on będzie sterował tak naprawdę tylko i wyłącznie opryskiwaczem, ale również, co jest istotne, jeżeli byśmy komputer sobie wyłączyli po skończonej pracy, to mamy, tak mówiłem, monitor, mamy przełączniki i co jest ważne, jak jest podłączone, mamy gniazdo do anteny, do GPS-u, ponieważ ono jest spięte z monitorem, mamy, jeżeli byśmy chcieli podłączyć kamery, mamy połączenie z listwą przełączników, czyli tym sterowaniem naszym opryskiwaczem i mamy wiązkę, która leci już typowo do opryskiwacza. I teraz możemy zrobić coś jeszcze fajnego, co wielu klientów też wykorzystuje. Kiedy kupujemy taki zestaw, opryskiwacz, mówimy sterują opryskiwaczu, rozpinamy tą listwę, zasilanie od opryskiwacza odpinamy, podłączamy zasilanie bezpośrednio pod monitor i wtedy, kiedy to urządzenie uruchomimy, uruchomi się jako nie komputer do opryskiwacza, ponieważ nie będzie skomunikowany z opryskiwaczem, a uruchomi się jako prosty
nawigator, prosta nawigacja, która będzie również mogła nas sugerować, jak mamy jeździć, na przykład z rozsiewaczem, z beczkowozem, z jakąś szeroką maszyną, ale nie będzie to maszyną sterowała. Będzie dla nas tylko i wyłącznie wyznacznikiem, czy trzymamy tor jazdy ten dla nas zamierzony. Co jest ważne, pracuje tak samo jak opryskiwacz z dokładnością GPS około tych 25 cm i w wielu przypadkach to w zupełności wystarczy, więc możemy kupić sobie komputer razem z opryskiwaczem, ale również ten monitor wykorzystywać jako prostą nawigację, która nam będzie skierowała, jak mamy tym sterować. I teraz, jak mówiliśmy sobie w komputerze Bravo 180, jako tym prostym, najprostszym opryskiwaczu, mamy czujnik prędkości, żeby komputer wiedział, jak mamy jechać. Mamy czujnik przepływu, żeby komputer wiedział, ile ma wypływać cieczy z danego urządzenia i to były podstawowe parametry, jeżeli mówimy o tych prostych komputerach. W tym przypadku dochodzi nam dodatkowo antena do GPS-u i to już jest, bym powiedział, to minimum, jakie jest dla nas niezbędne, jeżeli chodzi o pracę, ale również możemy to dalej rozbudowywać, na przykład właśnie o wskaźnik poziomu cieczy, o czujnik ciśnienia, o inne parametry. Komputer Bravo 400 może również sterować w automacie zaczepem lub osią skrętną, co daje nam komfort pracy z jednym urządzeniem. Mamy jedno urządzenie, które odpowiada za pracę całej maszyny, a jeżeli chodzi o sprzęg, tu mamy przykład czujnika, który odpowiada za wykrywanie ruchu względem ciągnika. Tu będą łańcuszki ze sprężynką połączone, pokażę Państwu na zdjęciu. Kiedy skręcamy, czujnik wykrywa, że maszyna względem względem ciągnika zmienia tor jazdy i automatycznie mamy zmianę również na zaczepie poprzez te siłowniki, które są umiejscowione na dole pod maszyną. Podobna zasada działania będzie, jeżeli chodzi o oś skrętną. Z poziomu samego komputera możemy również sterować oświetleniem do pracy w nocy, ponieważ jak dobrze wiemy, większość zabiegów jest wykonywana po zmroku. Bardzo często też chcemy widzieć, jak zachowuje się belka, czy któraś dysza się nie zatkała. Wtedy możemy zamontować pod belką oświetlenie, w zależności od tego, jakie sobie życzymy, czy oświetlenie białe, oświetlenie niebieskie, punktowe i z poziomu komputera również tym oświetleniem możemy sterować. To było pokrótce, jeżeli chodzi o komputer Bravo 400, czyli pierwszy z dostępnych w Krukowiaku komputerów z GPS-em, czyli z automatycznym rozłączaniem sekcji. Komputer dedykowany do opryskiwacza, ale z możliwością również wykorzystania jako prostej nawigacji do jazdy. A w kolejnych filmach powiemy o kolejnych komputerach, jeszcze bardziej zaawansowanych. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!